Kod na grę otrzymałem od PlayOn Polska, jednak wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Dawno temu w bardzo odległej galaktyce grałem w grę The Seventh Guest. Był to tytuł nowatorski na wielu płaszczyznach, była to jedna z pierwszych gier, która pojawiła się na płycie CD, nawet na 2 płytach CD. Gra była tak efektowna, że producenci pakowali ją do pudełka z napędem CD jako bonus. Nawet sam Bill Gates wypowiedział się na jej temat, określając The Seventh Guest nowym standardem interaktywnej rozrywki. Firma Trilobyte zrobiła grę opakowaną w piękną oprawę, do tego wszystko działało w rozdzielczości 640x480 pikseli, co było dość niespotykane w tamtym czasie. The Seventh Guest to tak naprawdę seria zagadek logicznych, które dzieją się w nawiedzonej rezydencji Henry'ego Stauffa. Poprzez rozwiązywanie łamigłówek poznajemy historię domostwa, jak i gości, którzy zostali przez Stauffa zaproszeni. The Seventh Guest to dziś dla mnie absolutny klasyk, niemal w każdym aspekcie. Owszem, gra dzisiaj jest potwornie archaiczna, ale na rok 1993 był to tytuł, który powodował szybsze bicie serca, a u mnie nawet ślinotok. 30 lat po premierze 7 gość powraca tym razem w zupełnie nowej odsłonie. A ja wreszcie miałem powód, aby odkurzyć PlayStation VR 2. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja The Seventh Guest VR w wersji na PlayStation VR 2. Zapraszam. Wstęp, choć długi, był konieczny, bo zakładam, że gra jest starsza niż wiek wielu z tych, co ogląda tą recenzję. Trilobyte nie istnieje od lat, ale to nie ma znaczenia, bo Seventh Guest powraca w wersji VR. Czy jest to gra lepsza od oryginału? Cóż, przede wszystkim jest to pełnoprawny remake, który nie tylko odświeża historię, ale ma też zachęcić młodszych graczy. Podobny ruch wykonano jakiś czas temu z Mystem. The Seventh Guest VR to historia, w której wkraczamy do rezydencji demonicznego twórcy zabawek Henry'ego Stauffa. Dom zamieszkują duchy 6 osób zwabionych przez niego obietnicą spełnienia ich najskrytszych marzeń. Poprzez rozwiązywanie zagadek poznajemy historię tychże osób, ale i poznajemy historię samego Stauffa, który kryje tajemniczy sekret. Grę rozpoczynamy przed domostwem. To ciekawy zabieg, bo w oryginale zewnętrzną część domu widzieliśmy jedynie na ekranie tytułowym. Tutaj mamy możliwość przejścia się na zewnątrz, co jest swego rodzaju tutorialem. Ma to swój urok i ci, co pamiętają oryginał, na pewno docenią ten fakt. Cała zabawa zaczyna się, jak trafimy do środka rezydencji. Tutaj bomba nostalgii wybuchła mi prosto w twarz. Charakterystyczne schody, których pokonywanie w oryginale w nieinteraktywnej scence było jedną z najfajniejszych animacji. Duży obraz na samej górze, rozkład pomieszczeń. Wszystko wydaje się być podobne, choć nie takie samo, ale twórcy włożyli masę pracy, aby zadowolić i tych, co grę pamiętają, jak i nowych graczy, dla których jest to pierwsze zetknięcie z 7 gościem. Od początku warto zauważyć, że nie spotkamy tutaj oryginalnych aktorów z 1993 roku. Szkoda, że nie zatrudniono oryginalnego aktora wcielającego się w Henry'ego Stauffa, czyli Roberta Hirschbecka, ale jak się domyślam, facet musi być już dość wiekowy. Niemniej, zakładając PlayStation VR 2 na głowę, przeniosłem się do 93, gdy na moim bieda komputerku 386 33 MHz odpalałem pierwszy raz Seventh Guesta, pierwszy raz doświadczając magii płyty CD. Tutaj mamy możliwość dowolnego zwiedzania domostwa, a nie po ustalonych ścieżkach. Widać jednak, że twórcy porządnie rozwinęli koncept oryginalnej gry, ale do tego zaraz dojdziemy. Gra oferuje kilka naprawdę fajnych bajerów. Pierwszym z nich jest latarka, która nie dość, że oświetla lokacje, to pozwala ujrzeć rzeczy, jakie są naprawdę. Na przykład podświetlenie obrazów pokazuje ich zupełnie inny przekaz, zamieniając ludzi w jakieś powykręcane potwory. Warto dodać, że znalazł się tutaj zaskakujący polski smaczek. To obraz Jana Matejki Stańczyk, który wisi w jednej lokacji i ma też oczywiście drugą swoją ukrytą wersję po naświetleniu latarką. Twórcy wrzucili kilka ciekawych smaczków z tym związanych, nawet jest miejsce na znany obraz z memów. Już samo to sprawiało, że każdy obraz dokładnie oglądałem, patrząc, jak twórcy zmienili jego sens. To tak naprawdę niby nic nieznacząca ciekawostka, ale fajnie podbija klimat rozgrywki. Drugim bajerem są postacie występujące w grze. Nie ma tutaj komputerowo generowanych aktorów, ale są to prawdziwi aktorzy, jednakże to, co zaskakuje, nie są to postacie płaskie, znaczy wycięte z filmu i wstawki.
wstawione do gry. Są to postacie wolumetryczne. Oznacza to, że choć oglądamy prawdziwego aktora, możemy go obejrzeć z każdej strony. Oznacza to, że każda cutscenka była filmowana w 360 stopniach. Dzięki czemu, jeśli masz ochotę, możesz stanąć za bohaterem czy obok i z takiej perspektywy oglądać cutscenkę. Naprawdę solidna robota i tego typu rozwiązanie widzę w grze chyba po raz pierwszy. Ale The Seventh Guest stoi zagadkami. Te są w mojej opinii prostsze niż w oryginale. Część z nich zmieniono, część wyrzucono lub zmodyfikowano ich sens. Na przykład pierwsza zagadka z tortem jest zupełnie inna, ale nadal zachowuje ducha oryginału. Podobało mi się takie rozwiązanie. Z jednej strony coś nowego, ale nie oddala się od tego, co było w klasycznym Siódmym Gościu. Każdy pokój, który odwiedzamy, ma w sobie kilka zagadek, często powiązanych ze sobą. To kolejna nowość. Wcześniej to była jedna zagadka i już. Tutaj problem jest bardziej złożony. Rozwiązując jedną zagadkę, dostajemy klucz do kolejnej, co prowadzi do jeszcze kolejnej i tak dalej. Jednakże każdy pokój to zamknięty ekosystem i wszystko, co jest do zrobienia, na pewno znajduje się w obrębie jednego pokoju. No dobrze, ale jakie to zagadki? Oj, no jest tego naprawdę sporo. Najpierw to, co było już wcześniej, na przykład ciekawa zagadka ustawienia 8 pionów królowej na szachownicy tak, aby żadna nie biła innej. Niektóre z nich są naprawdę ciekawe i mogą stanowić trudność, na przykład przesuwanie trumien tak, aby jedną doprowadzić na drugi koniec planszy, programowanie rycerza tak, aby doszedł do królowej, czy ustawienie odpowiedniej kwoty na maszynie liczącej. To zagadki, nad którymi trzeba się będzie pochylić, jednak to niewielki wycinek tego, co przygotowali dla nas twórcy, choć uczciwie przyznaję, że poziom trudności łamigłówek został mocno stonowany i ciężko się na czymś zaciąć na amen. Potworne pomysły z klasyka, jak wygranie ze Staufem w rewersji, zostały tutaj usunięte na rzecz bardziej przystępnych łamigłówek i w sumie dobrze. Samo odkrywanie sensu danej zagadki i jej rozwiązanie jest niezwykle satysfakcjonujące i gra sprawiała mi masę radochy, choć pewnie duża jej część była ukryta pod płaszczem nostalgii. W grze mamy delikatny element zbieractwa. Pierwszą rzeczą są specjalne pocztówki, które opowiadają początki Henry'ego Staufa. Jest to tak naprawdę ta historia, która była w intrze klasycznego Seventh Guesta. Drugą rzeczą są monety, jednak mają one pewną funkcjonalność. Jeśli zagadka jest dla nas za trudna lub nie wiemy, co zrobić, możemy skorzystać z pomocy. Za pierwszym razem gra delikatnie nas nakieruje, co zrobić dalej. Za drugim powie, jaki jest sens danej łamigłówki, a za trzecim za odpowiednią ilość monet rozwiąże zagadkę za nas, choć mnie udało się przejść całą grę bez korzystania z monet, ale dla niektórych może być to zbawienne. Można się też doczepić do niewielkiej interakcji z otoczeniem, niby podniesiesz butelkę, ale rzucenie jej o ścianę jej nie rozbija, niemal każdy przedmiot, który poruszy się ze swojego miejsca po krótkiej chwili wraca tam, gdzie był. Owszem, w jednym pokoju znajdziemy rzutki, no ale to niewiele, można niby otworzyć szafki i szuflady, ale to też zdecydowanie za mało. Głównie skupiamy się na łamigłówkach i te jak najbardziej są interaktywne, co jest oczywiste, ale reszta pełni jedynie funkcję tła. Gra też nie powala długością. Ukończenie gry bez podpowiedzi zajęło mi 6 godzin, czyli dość mało, przy czym najwięcej czasu spędziłem na ostatniej zagadce, a w zasadzie grze planszowej, która jest nowością w tej odsłonie, a która niestety chyba jest tylko po to, aby wydłużyć czas rozgrywki, bo ani to fajne, ani specjalnie ciekawe. Typowy zapychacz. Jeśli chodzi o oprawę, jest w porządku. Lokacje mają fajny klimat, wszędzie sypie się kurz, niemal czuć w powietrzu stęchliznę. Zadziwiające, że to, co 30 lat temu musiało być wyrenderowane na potężnych ówczesnych komputerach, dziś oglądamy w lepszej jakości i w czasie rzeczywistym. Jeśli miałeś okazję zagrać Seventh Guesta w oryginale i ci się podobało, no to nie ma opcji, abyś odpuścił sobie wersję VR. Jest tutaj moc i naprawdę potężna dawka nostalgii, a odkrywanie jak zmieniły się zdane scenki, lokacje, daje naprawdę dużo radości. The Seventh Guest VR to bardzo fajny tytuł i porządnie zrobiony remake, ale docenią go głównie osoby, które grały w oryginał. Dla reszty będzie to kolejny horror VR z łamigłówkami, trochę w stylu również fantastycznego The Room. Jeśli nie ma kotwicy emocjonalnej, myślę, że wydźwięk gry będzie o wiele słabszy niż dla osób, które grały 30 lat temu w klasyczną wersję. Dlatego mam duży problem, czy polecić grę
grę czy nie. Osobiście patrząc subiektywnie polecam całym sercem, ale jestem tym typem, co nadal ma oryginalnego The Seventh Guesta w pudle łącznie z kasetą VHS, która była w edycji specjalnej. Moje patrzenie na ten tytuł jest mocno zaburzone przez tony nostalgii, które czuję do Siódmego Gościa. Więc może inaczej. Jak lubisz klimatyczne horrory i lubisz powytężać mózgownicę, to polecam jak najbardziej. Jeśli szukasz klasycznych horrorów bazujących na jumpscarach, to raczej tytuł nie jest dla ciebie. Tutaj gra celuje bardziej w klimat lovecraftowski, więc atmosferę grozy. Wątpię, żeby gra kogokolwiek przestraszyła, ale klimat na pewno jest gęsty. Więc w sumie tak was zostawiam w takiej rozterce, w jakiej i ja byłem. Dodam, że jeśli gra wyjdzie w pudełku, na pewno stanie u mnie na półce. Pozostaje mieć nadzieję, że w takiej formie pokaże się też sequel, czyli 11th Hour. Bardzo bym sobie tego życzył. Więc na koniec polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.